Witam. Sprawdzam w telefonie, ale to tylko dlatego, że miałem przed chwilą telefon i dosyć poważna. Dzisiaj 26 sierpień 2024 rok. Ktoś napisał na blogu, że co do tej panny, tej minusowej dodatniej, że niektóre rzeczy się zgadzają, niektóre rzeczy się nie zgadzają. Ja nie wiem, co ma się nie zgadzać. To, że pedanteria, czy pedanteria jest dobra, no nie jestem taki pewien. Jeżeli ktoś pedantycznie kogoś niszczy i z taką perfekcją, a możemy spojrzeć sobie chociażby na politykę, a znają Państwo mniej więcej jaki kraj jest pod tego znaku, jeszcze w dodatku z baranem, tak? I znają Państwo tą literaturę Goethego, z którego kraju on się właśnie wywodzi. Jak wygląda ta tutaj jego twórczość z Faustem i czy to jest takie piękne, czy to jest takie ładne, czy ten romantyzm faktycznie jest romantyzmem, czy romantyzmem w gruncie rzeczy, który doprowadza do tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. Zwróćmy uwagę, że to, co niektórzy by chcieli wkroczyć bardziej do Europy i czy mieć tą swoją wartość nominalną w tym, co mamy od wielu, wielu lat, czy być uzależnionym od tego, kto nam co da i ile wyznaczy, tak jak te kraje, które mają tak zwane globalną gotówkę. Czy ta globalna gotówka jest taka dosyć dobra, czy teraz, jeżeli mamy ten pieniądz wirtualny, czy chcesz ten pieniądz wirtualny, czy wolisz jednak pozostać w tej księgowości realnej, gdzie trzeba iść i jeżeli ma się działalność i wypełnić te wszystkie, przemnożyć, wyliczyć te procenty, to wszystko i zrobić tutaj, czy tak, czy nie. To jest właśnie ten niuans, co chcemy, jak chcemy i każdy będzie miał inne zdanie, bo po co zróbmy jeden wielki świat. Wielki świat by mógł być, ale no, dzielimy się jednak na pewne sytuacje i mamy w tej chwili właśnie to, co robi przyroda. Przyroda kilka dni temu zatrzęsła Jerozolimą i po to, żeby no są to wskazania, no jest to przyroda i wszyscy wiedzą o tym i wiedzą ci, którzy zajmują się sejsmologią i wiedzą ci, którzy zajmują się teologią. I to jest właśnie jedna i druga wiedza, którą połączyć i można skonfrontować, dlaczego tak jest i nie inaczej. Dlatego Panna w tej swojej skrupulatności jest tak szalenie różna i tak szalenie dziwna, bo w gruncie rzeczy, odchodząc od tematu, wydaje się, że przychodzę, że jestem, a nie jest to prawda, że jestem, dlatego że ten temat, który właśnie jest omawiany, jest zupełnie inaczej realizowany przez jedną osobę, a drugą osobę. Jedna osoba powie, że zieleń to jest chlorofil, a kto inny powie, nie, to jest tylko dlatego, że rośliny są zielone, bo nie zna tej kwestii, ponieważ nie skończyła takiej szkoły, a dzisiaj dąży się do tego, żeby raczej znormalizować to i Google odpowiedzą kompletnie na każdy temat, jaki byśmy chcieli, jaki on istnieje, a googlowska metoda istnienia wcale nie jest taką piękną rzeczą, że możemy nagle dowiedzieć się wszystko z Google, bo Google są takie, jakie je ułożymy i ta sztuczna zabawa w inteligencję daje to samo, że to, co zapiszemy, tak jest i tak będziemy ją tworzyć, czy chcemy, czy też nie. Ona będzie tylko tą, która daje nam możliwości
coś mi tutaj wchodzi, a ja nie za bardzo bym chciał, żeby to było, ale to widocznie coś, jakieś ostrzeżenia, ale nieważne. Robimy dalej te dysputy na temat panniastości i umiejętności zrozumienia tego tematu, a nie innego, bo temat, który jest zadany, czyli konkretnie ten czasookres, który jest dany poprzez ustawienie Słońca i ustawienie od wielu tysięcy lat, tak? I ta panna, ona występuje obojętnie, gdzie będziemy żyć, czy będziemy istnieć gdzieś na biegunie, czy będziemy istnieć gdzieś po drugiej stronie i będziemy kontaktować się z aborygenami. Oni także będą wiedzieć, o co chodzi tutaj z tą panną i tak samo będą interpretować. Możliwe, że ta interpretacja będzie troszeczkę inna i fakt, to co tutaj ta osoba napisała, że panna ta, a panna z tej daty to są różne panny. Oczywiście, że tak jest. W każdym znaku tak jest. Mało tego, jeszcze różnimy się od godziny, od minuty, no i środowisko nas czasami zupełnie inaczej spostrzega. I środowisko nas też kształtuje, inaczej wygląda osoba, która się wychowywała wśród zieleni, a inaczej będzie podchodzić do tego samego tematu osoba, która się wychowała w betonowym mieście na przykład, a jeszcze inna, która wychowała się gdzieś tam na jakiejś pustyni, która przypuśćmy tej zieleni nigdy nie widziała, a ci, którzy mieszkają w tym betonie, też nigdy nie widzieli tej zieleni i zupełnie inaczej celebrują tą zieleń i to jest, dzień dobry, witam. I to wszystko się dzieje na tej zasadzie, która dla nas jest bardzo istotna, ale w rzeczywistości, jeżeli patrzymy na tą zieleń, ona jest dla nas jakim punktem stałym, dlatego że ja tutaj jestem, ja sobie funkcjonuję, każdy z nas wie, jak wygląda wierzba płacząca i dlaczego tak ją nazywamy, a nie inaczej. Ponieważ taka jest przepiękna i my traktujemy to jako przyrodę, jako coś, w co żyjemy, ale ta przyroda może nagle z powodu właśnie panniastości i podejścia do tego, do tej czystej formy, do której dąży panna, zlikwidować. A po co? Po co parki komuś? Po co na przykład to? Wystarczy betonowa pustynia i będzie dobrze, ale jeszcze w oparciu o osobę, która żyje gdzieś tam na pustyni, stworzą, no i takie rzeczy się tworzą, niedaleko szukając, chociażby poznańskie, które pustynnieje. To, co się dzisiaj robi. A dlaczego? Dlatego, że chociażby tutaj, jeżeli jest to źródełko gdzieś tam i to bagienko, to bagienko tutaj no, tworzy się, ale jeżeli ktoś wpadnie na pomysł tutaj postawienia bloku, a możliwe, że tak będzie, bo po co dwa parki żugliska, a po co, dlaczego tutaj jest niepotrzebne nikomu to, no więc postawi tutaj blok i to będzie panniastość, no bo i wykona dobre, bo tutaj ktoś zamieszka i tak się likwiduje tereny nie tylko zielone, ale na przykład tutaj niedaleko się likwiduje rynek wodny, na którym postawi się blok i nie wiadomo dla kogo, a ci, którzy żyją dzięki zieleni, czyli rolnicy, zostaną zlikwidowani i właściwie nie będą mieli gdzie sprzedawać swoich artykułów, a my jako ci miastowi nie będziemy mieć kontaktu z tym. To też jest panniastość. To jest panniastość myślenia urzędnika i panniastość matematycznego wzoru. Kto więcej zarobi? Oczywiście, że miasto więcej zarobi, jak tą działkę jednorazowo sprzeda, niż bawić się w jakiś tam przez pośredników wynajmowanie terenu i haracz za postawienie jakiegoś tam, przypuśćmy, straganu. I w dodatku, co tu ukrywać, nigdy nie sprawdzenia, ile on sprzedał, a ile nie sprzedał, tak? Bo może powiedzieć, że on nic nie sprzedał. No chyba, że będziemy mierzyć, ważyć, przeliczać i to i tamto, żeby tylko kogoś, a przyroda tego nie znosi. My też nie lubimy tej
takiej konsekwencji, dlatego też sporo księgowych jest właśnie pannami i teraz taki księgowy musi zorientować się, czy on pracuje dla księgowości, dla idei, czy dla ludzkości. I teraz tutaj ten konflikt może być ogromny, ponieważ ta idea tutaj księgowości błędu czeskiego, czy jakiekolwiek fragmentu pomyłki stanowi to, że ta ludzkość znajdzie jakieś ujście czy wyjście i następnie znowuż zaczyna się jakaś historia, którą bardzo łatwo wytłumaczyć ze względu na to, że im większa panniastość, tym większa agresja i dlatego też panny są nielubiane w środowiskach i nielubiane właśnie za te kompetencje, które te kompetencje są w gruncie rzeczy dla panny zjawiskiem ich tożsamości, umiejętności i ich fachowości, bo pedanteria i umiejętność, tak jak tutaj rozmawiamy o tym bałaganie, ale ja bardzo bym chciał wiedzieć, czy w tym bałaganie się świetnie odnajduje, bo jeżeli się świetnie odnajduje, to o czym my rozmawiamy, jak to wygląda w tej panniastości ten bałagan, a ten bałagan jest dla niego sytuacją, która jeżeli jest bałagan, to zawsze musi być chaos, żeby z chaosu wyłoniło się światło i ciemność. Żeby to rozdzielić. To jest biblijne podejście do sytuacji. Jeżeli teraz mamy w tym chaosie, w tym bałaganie, w pewnym momencie, jeżeli panna je usystematyzuje, a usystematyzuje na pewno, bo w takim bałaganie nie da się funkcjonować, jeżeli patrzymy z punktu widzenia naszego, ale dla panny ten bałagan jest właśnie systematycznością. On świetnie wie, gdzie zostawił podkoszulki, a gdzie zostawił majtki, a gdzie zostawiła, przypuśćmy, szpilki, a gdzie zostawił sznurówki. I on dokładnie wie, gdzie, mimo to, że nam się wydaje, że to jest tak zwany, niepopularnie mówiąc, bajzel. Ale w tym bajzlu odnajdują się doskonale. I teraz, jeżeli bierzemy paletę i mamy to, co wczoraj mówiłem, układ Matejki, ale możemy nie mieć tego układu Matejki, tylko sobie próby robić artystyczne, czyli poznawać dopiero farby, wtedy robi się bajzel na tej palecie i robimy błędy i dlatego te obrazy nie zawsze odzwierciedlają tą, tylko są jakąś fikcją, a jeżeli potrafimy zbudować w tym momencie kompozycję i zrobimy kompozycję odpowiednio, to ten obraz zaczyna się podobać. A dlaczego? Mimo że jest wprowadzona kolorystyka właściwie, nazwijmy to bajzlu i nazwijmy to jakiegoś takiego chaosu i z tego chaosu wyszedł, przypuśćmy, kubizm, który był właściwie dla wtedy istniejących osób zupełnie nie do przyjęcia. No bo jak? A jednak on dzisiaj wpływa na każdego artystę i każdy artysta musi go poznać i musi go troszeczkę dotknąć pędzlem, czy też charakterem, czy na przykład katafonia w muzyce, która na przykład była w festiwalu nad Odrą, czy warszawskie spotkania, czy jeszcze jakieś inne formy, które dawały właśnie chaos muzyczny, który w tym chaosie szukamy jednak i to, co robił Paderewski tam w Stanach Zjednoczonych, kiedy zbierał pieniądze i grał na fortepianie i najpierw nikt nie słyszał nic, a potem z tego całego chaosu dźwięków wydobywał się przepiękny Chopin. I on dawał tą historię, że wszyscy szaleli za tym człowiekiem i też uważamy go dzisiaj jednego za największych wykonawców, pianistę, chociaż tutaj w Łodzi też mieszkał Rubinstein i zawsze mówił, że był łodzianinem, który jest następnym najlepszym według mnie. I jeszcze jest Iwo Pokorelicz, który wprowadził właśnie tą dysonans klawiatur, chociaż jeszcze był Daigan Song i
nasz wyśmienity mieszkający w Szwajcarii, a kto, to już się domyślcie kto, który był ostatnim właściwie, i profesor Hesse-Bukowska, która też mieszkała tutaj w Łodzi i jest pierwszą tą, która zdobyła na konkursie chopinowskim pierwsze laury. To jest bardzo ważne dla nas wszystkich, bo to jest nasza kultura, nasz poziom, nasza umiejętność i dlatego też państwo środka dzisiaj uważa Chopina za największego kompozytora i nie tylko, ale Niemcy mają swojego Goethe. My mamy zupełnie kogo innego, kto stworzył i którego ja najbardziej cenię, to pana, który stworzył literaturę science fiction, o której już mówiłem. I teraz patrzymy, gdzie jest zło, a gdzie jest dobro. Szukajmy tego, oczywiście, że tak, ale pamiętać trzeba o jednej rzeczy, że nigdy zło nie musi być złem, jeżeli je potraktujemy w humanitarny sposób i w idealny sposób. Bo mówimy, że dzisiaj jest dwutlenek węgla, jest takim szkodliwym rzeczą, ale ten dwutlenek węgla jest dla tej przyrody zbawieniem. Kiedy jej nie będzie, kiedy nie będzie tylko dwutlenku węgla, a to miasto, mimo że to są drzewa, które były posadzone bardzo dawno temu, niektóre są jeszcze pozostałością Puszczy Łódzkiej, i one funkcjonują, ale ostatnio właśnie nie funkcjonują przez działania właśnie te, które myśmy wytworzyli, dlatego że chcemy zrobić jakieś inne fizyczne działania, chociażby częstotliwości, które dzisiaj mamy w urządzeniach tego typu. I te urządzenia dosyć są modne, albo wycinamy całe partie tutaj, żeby tylko dotrzeć do konsumenta tak zwanego końcowego. To nie jest wszystko tak zupełnie, bo wtedy stajemy się po prostu klakierami nie tej historii, którą nazywamy dzisiaj zielonym ładem. Nie ma żadnego zielonego ładu, przyroda ma swoje prawa i przyroda, my stanowimy część przyrody i przyroda nami rządzi, a nie ktoś to tak stworzył stwórca i miał rację, bo inaczej by było tak, że my, mimo to, że mamy we władaniu, mimo że mamy dane to tworzenie nowych gatunków, nowych działań, nie zawsze te gatunki stają się dzisiaj proporcjonalne do tego, chociażby tutaj w mieście Łodzi sprowadzono ptaki drapieżne i wyginęły wróble. Dzisiaj wróbel jest właściwie dla dziecka nieosiągalny, bo tylko w niektórych miejscach występuje. Nie występuje to, co pytała się osoba tutaj, czy w Łodzi są jaskółki. Nie ma jaskółek już od bardzo dawna, bo są czyżyki. I w dalszym ciągu dzisiaj właściwie sikorki i te wszystkie bardzo drapieżne zwierzęta i właściwie mięsożerne zaczynają królować, znaczy ptaki tutaj mięsożerne czy drapieżne zaczynają królować i o dziwo to wszystko się staje wbrew logice, ponieważ nagle okazuje się, że jest to błąd, ale ornitologa, który to sobie zaplanował, a nie brał kwestii, nie ma żadnych doświadczeń i to jest to pan Jastoś, który nie nauczył się, nie miał dobrego wzorca czy nauczyciela. Dzisiaj patrzymy zawsze na kto nas uczył i do kogo należymy, do jakiej grupy. Jeżeli nie patrzymy na to, skąd wiemy i skąd braliśmy to źródła, szukamy potem i mamy takie kłopoty. No, dzisiaj słyszymy o tym, że to, co wczoraj mówiłem o właśnie zakrywaniu i oduszeniu siebie i wprowadzaniu wielkiej ilości grzybicy, nie tylko grzybicy do naszego środkowego układu zdrowia, naszego, czyli wentylacyjnego naszego sposobu oddychania, no bo jednak wentylujemy i w tym momencie, jeżeli wprowadzimy taki, a nie inny sposób, no to w takim razie będziemy sobie funkcjonować na tej zasadzie o ileś lat bardziej zintegrowani z jakimś tam handlem typu niech pani poda te, a nie pani magister farmacji, żeby co
bym mógł poprosić o, chociaż dajemy im uprawnienia, ale robimy z nich po prostu subiektów, co też jest panniastością i medycyna jest panniastością i to jest panniastością. Nie wychodzimy poza tych ram. I to jest właśnie ten moment. Czy magister farmacji, który kończy studia i jest naprawdę wyuczoną osobą, fantastycznie, żeby nie wiem co, musiał zdać ileś tych egzaminów, jeszcze specjalizację czasami robić i on jest zrównany do osoby, która przypuśćmy gdzieś tam na straganie sprzedaje albo w kiosku gazetę. Dzisiaj już kiosków nawet nie ma, bo niektórzy nie wiedzą, co to jest kiosk gazetowy, ale tak jak był taka organizacja Ruch, która należała do, co tu ukrywać, do takiego pana, który dzisiaj w Brukseli wykonuje pewne czynności. No nie jest pod tego znaku, ale musiał przejść przez tą Dładę. Tutaj ja mówię o takim niewysokim i też z Żyrardowa, a wydaje mu się, że jest z Łodzi. No trudno, jedno i drugie miasto włókiennicze. Tam właśnie razem z panem, który jeszcze zlikwidował ten przemysł, który tutaj komu to przeszkadzało i jeszcze z panem, który tutaj działa. Więc tam panniastość likwidujemy po to i przemianowujemy ją zupełnie w innym kierunku. Dlaczego mówię o tym? Bo to jest wszystko waga. To jest Dłada Samsa wagi, bo pokazuje szale, dwie szale i bardzo dziękuję za ten temat, że te dwie szale trzeba pokazać, co to dobro i to zło na szali, a właściwie w tym za dużo tego dobra też niedobrze, bo jak chcą nas uszczęśliwić, to niech uszczęśliwiają przyrodę, a nie nas, bo jeżeli nie podamy jakiegoś dwutlenku węgla tutaj i zabronimy, to wszystko, ta cała zieleń zostanie zdegradowana właściwie do formy, której w ogóle nie będzie lada moment i to jest najbardziej interesujące, że wtedy nastąpi po prostu zwykła tragedia i w tej tragedii będziemy musieli istnieć tylko po to, że tutaj nasze życie zostanie skomercjalizowane i funkcja tego naszego bycia i życia będzie właściwie tragedią, której jesteśmy aktorami, której jesteśmy a kto jest animatorem? Czy ten animator znalazł swoje panniaste scenariusze, w których tych scenariuszach musi rozegrać najważniejszą rolę? Rolę reżysera. Tylko czy on będzie reżyserem, czy będzie panniasto-marsowatym egzemplarzem, czyli państwem, które będzie nam nakładać i jeszcze będzie nas ograniczać jakimiś działaniami, które pozwolą nam na spokojną, nie wegetację, bo wegetacja już nie będzie się, tylko eutanazję. Eutanazję tego wszystkiego, co jest. Za chwilę to wszystko zostaje zgniecione. Proszę, mogę pokazać. Tutaj jest właśnie, leży gałąź, która już opadła. Proszę, to jest ona. To jest tutaj. I w tym momencie, jeżeli ona właściwie nie istnieje i ona właściwie przestaje funkcjonować, no to o czym my rozmawiamy? Mówimy o tym, co w gruncie rzeczy dla nas jest jakby działaniem tego wszystkiego, co funkcjonuje w tej przyrodzie, która jest dla mnie najbardziej realna. Jak spojrzeć na to, na tą złamaną, a za chwilę może każda część od pnia odpaść i zostanie to, co pokazywałem w poprzednich filmach, że takie rzeczy istnieją i jak to będzie wyglądać, jak to będzie funkcjonować, jak to będzie realizowane, jeżeli ta realizacja jest po prostu realizacją bardzo realną.
to trzeba przyznać, że w tym realizmie jesteśmy nawet dosyć dobrze zorientowani. I teraz, jeżeli będziemy przyglądać się tej realizacji formy, to ta forma zacznie nami rządzić, nami dysponować, a jeżeli będzie ta dyspozycja i pan miasta, to będzie z perfekcją cyrulika doprowadzona do zenitu doskonałości, czyli będzie umiejętnością pozbawienia nas kompletnie tego, co należy właśnie do tej barwy i do tego, co jest dla nas najbardziej istotne, i nie będziemy mogli korzystać tutaj z tej rośliny, dlatego że będzie monitorowane to, że ja zebrałem coś, tak jak jest wieloston. Nawet jeżeli zbierzesz 2 grzybki, to musisz to oddać i nie wolno ci tego wynieść. I za chwilę może nastąpić taki powód istnienia, że nie będę mógł tego, a jeżeli nawet to będę mógł, to jakaś panna wpadnie na pomysł taki, że zrealizuje oprysk, który się dzieje w tej chwili gdzieś tam w chemitransach, po to, żeby takie coś po prostu już nie istniało. To tylko wola życia i Stwórcy, że stworzył takie cudo, które jest też umieszczone właśnie w tym znaku, bo jest, przecież ma w swojej nazwie lekarski. Także tutaj musimy i wiemy o tym, że i korzeń, i kwiat, i liść jest zbawieniem. Jeżeli tylko wiemy, na czym to polega i że możemy go skonsumować w każdej chwili i w każdym stanie. I zrobić to w wieloraki sposób, począwszy od miodu z kwiatów, który sam konsumowałem, jest prześwietny, po sałatkę z oliwą z oliwek, i korzeń, który też w herbacie, który można zaparzyć, czy też w maściach, czy jeszcze w jakichś innych, i to robi właśnie panna. To jest panniasce podejście do tego wszystkiego, bo to jest farmacja, i farmacja ta zielarska, która jest, bo mówimy o szeptuchach, czy o jakichś tam jeszcze babciach, które potrafiły to zrobić, ale to jest zapisane przecież w historii, przecież to trzeba odnowić, bo to jest jedyny ratunek dla naszych komórek, bo jesteśmy częścią tej przyrody i nie uda się inaczej stworzyć. My nie jesteśmy osobnym przybytkiem. Nawet jeżeli są jacyś Anunnaki, tak, i jeszcze jakieś inne formy, to one tego nie przeskoczą. One też są częścią kosmosu, jak powiedział profesor Woszczan, który kiedyś astronomią, znaczy do tej pory włada. Także tutaj trzeba brać to wszystko pod uwagę, bo stajemy się niezrozumiali w pewnych momentach, ale tutaj bez szczegółu nie można nic powiedzieć innego, dlatego że szczegół jest dla nas największym zwierciadłem odpowiedzi, bo to jest to słońce i ten księżyc, słońce, które promieniuje na ten księżyc, a księżyc odpowiada, i to jest ta pełnia myśli. Ale nów rozpoczyna i czekamy na nów, który lada moment będzie. Do zobaczenia i zostawiam Państwa z tymi problemami, i jeżeli macie chęć, to piszcie. Oczywiście, że bardzo się cieszę, że piszecie i odpowiadacie na niektóre pytania, tak chociażby na tego mniszka, czy tą babkę lancetowatą. Oczywiście, że wiedziałem, jak to się nazywa, ale uaktywnienie myślenia daje to, że
wiem, że jesteście, że nie mówię do próżni, bo to, że jest jakaś oglądalność, to wcale nie mówi bardziej o tym, to co napiszecie. Także im więcej piszecie, tym więcej zadajecie pytań i bardziej jesteście dla mnie ważni. Ale to zbliża mnie coraz bardziej do offsetki. W offsetce niektóre tematy zamykam, tak jak tutaj jedna osoba mówiła o gwiazdach stałych, ale o tym możemy sobie porozmawiać kiedy indziej, kiedy będzie już offsetka, a właściwie na szkołach, bo czy tłumaczę? Bardzo często tłumaczę i mówię, ale niektóre rzeczy będą dopuszczone jakby do zewnętrza, ponieważ ja tutaj prowadzę raczej program dla tych osób, które nie znają astrologii, albo chcą ją poznać, albo chcą ją urzeczywistnić w swojej świadomości, chcą stać się astrologami, albo przypomnieć sobie, jak interpretować, jak być panną wśród astrologów, pedantyczną i taką rozwojową, która da sobie radę, bo lęk przed słowem jest ogromny, jeżeli nie umiemy zrobić właśnie tego. To jest najbardziej przykre, że my jesteśmy ciągle zastraszani, a nie wiesz, a boisz się przez środowisko i to środowisko albo spadnie na ciebie gałązka i cię unicestwi i zostaniesz gdzieś tam przez jakieś robaczki skonsumowany, bo taka jest kolej losu, bo w rzeczywistości z popiołu powstałeś, w popiół się obrócisz i taka jest prawda. Teraz ostatnio przez zamrożenie w mrożeniu pokazano znowuż jakiś inny pochówek, ale co mnie to obchodzi? Najważniejsze jest to, żebym był, żebym istniał, żebym coś tworzył. Jeżeli tworzę, jestem nieśmiertelny, bo twórczość jest dla laików największym problemem, bo ktoś coś stworzy, a oni muszą się zastanowić, czy to warto, czy nie warto. A co warto? Nic nie warto, bo wartość jest tylko wtedy, kiedy coś przetrwa, kiedy w momencie naszego odejścia ktoś krzyknie święty i reszta powtórzy i wtedy będziemy zapamiętani jak Jan Paweł, chociaż dzisiaj bardzo negowany i to jest najtrudniejsze, że przez młodzież, a oni nie żyli w tamtych czasach, byli bardzo mali, nie byli u źródła, nie znają tych osób, które mówiły do niego wujku, nie znają tego całego środowiska, które było. A dzisiaj, o dziwo, ta młodzież pcha się właśnie w te same szpony i tylko troszeczkę inna, nie z tej strony, ale ta sama ideologia, ta sama pragmatyka zrozumienia tego, że jest zielone i grać w zielone nie jest igraszką ani fraszką, tylko uzupełnieniem naszego życia, ponieważ też jesteśmy uzależnieni od tego koloru. I ktoś wymyślił cwanie nowe zielone. Ono nie jest nowe. Ono jest tak stare jak my, a nawet starsze od nas. Może jeżeli przybyliśmy na tą ziemię i ją ujarzmiliśmy dzięki tym Anunnaki, jak się tworzy, chociaż jeżeli patrzymy w Lascaux i patrzymy w 40 000 lat, czy patrzymy na Sfinksa, który ma bardzo dużo lat, bo możemy tymi platońskimi latami przejść przez ryby, barana, aż do panno lwa, to też możemy wtedy stwierdzić, ile ten Sfinks istnieje i zrozumieć, dlaczego na nim widać, że kiedyś tam deszcz padał i geologia odpowie na pytanie, dlaczego tam było zielono, a dzisiaj robimy klimat. Klimat nie jest zależny od nas, tylko od Stwórcy, od Boga. I Bóg będzie chciał, to zrobi, ale nie zniszczy nas, bo my potrafimy się chronić, potrafimy przeżyć, potrafimy nawet zaistnieć w kulturze tej, którą
dzisiaj tylko korzysta z tego Kret, czyli pod ziemią, ale są miasta i są kraje, które inwestują w taką też technologię, po to, żeby uciec od upału, czy uciec od tego światła, czy też jeszcze inne powody. A to, że jesteśmy wrogami samych siebie, czy ta technologia tego kwinkunsa nie odpowie na to, no, trudno było odpowiedzieć, ale po to właśnie tworzę offsetkę, żebyśmy mogli na kwinkunsie oprzeć z jednej strony Panny, z drugiej Skorpiona i poszukać palca Bożego, który jest gdzieś po środku, czyli promieniem rażenia. I z tym Was zostawiam, z Bogiem. Trzymajcie się cieplutko.